Wyspy Kanaryjskie w listopadzie. Zaledwie 5 godzin lotu z Berlina na Lanzarote i jesteśmy w miejscu, gdzie jest o tej porze cały czas ciepło. Znajdujemy się w centrum nurkowym Bonito Diving Lanzarote i zamierzamy tutaj spędzić kilka ciekawych dni, by ponurkować i pozwiedzać wyspę, żeby ją Wam pokazać. Jest z nami pani prezes Katarzyna Psyk, Bonito Diving Lanzarote. Cześć Kasiu. Witam Cię, Wojtku. Dolecieliśmy. Bardzo mnie to cieszy, nie mogłam się doczekać i Wojtku, chciałam Ci podziękować za przywiezienie wspaniałego nowego numeru Perfect Diver. Jak dobrze wiesz, od samego początku jesteśmy z Wami i od samego początku Wasze gazety są u nas w centrum. No właśnie, my to w przebitce pokażemy, ale rzeczywiście tych gazet tutaj troszeczkę leży w języku polskim, angielskim, także... A w ogóle ktoś je czyta? Zaskoczy Cię, bo wszyscy nasi goście, zawsze one są, chętnie biorą i nawet odsyłamy ich na stronę i bardzo chętnie czytają Was na stronie internetowej, więc tak, jest bardzo duże zainteresowanie Waszą gazetą. Super, bardzo się cieszę. I to nie tylko Polacy. Nie tylko Polacy. Nie tylko Polacy. Przyjechaliśmy do Was na parę dni, możemy zdradzić, że nawet ponad tydzień. Przygotowaliście nam coś fajnego? Wojtku, jak zawsze jest wiele fajnych miejsc nurkowych, ale zestawię troszeczkę tajemnicy zobaczycie w trakcie tego dnia, co dla Was zaplanowałam. A generalnie baza jaką ilość nurków jednorazowo może przyjąć? A wiesz co, my jesteśmy małym centrum nurkowym i my się nastawiamy na mniejsze grupy, tak maksymalnie do 12 osób, żeby to po prostu było fajne, miło, komfortowe, żeby każdy miał swoje miejsce, każdy się czuł zaopiekowany i też mniejszymi grupami łatwiej jest znaleźć to, co jest najcenniejsze pod wodą. Więc my jesteśmy nastawieni po prostu na mniejsze grupy. Kasiu, jesteśmy na Lanzarote już któryś dzień. Co my możemy zobaczyć tutaj pod wodą? Wojtku, to zależy o jakiej porze roku do nas przyjedziecie. Mówimy o całym roku, bo nurkuje się cały czas. Cały rok, 360 dni, dlatego że w styczniu, 1 stycznia to jest jedyny dzień, co mamy ustawowo zamknięte, tak to nurkujemy od poniedziałku do soboty, a więc praktycznie cały tydzień nurkujemy. I w zależności w jakiej porze roku do nas przyjedziesz, możesz zobaczyć różne zwierzęta. Mniej więcej od końca marca, kwiecień do początku maja mamy sezon na płaszczki. Przypływają do nas ciężarne płaszczki, 3 różne gatunki. Podczas jednego nurkowania możesz zobaczyć około 20-30 nawet sztuk płaszczek, więc to naprawdę bardzo fajnie wygląda. I też na bardzo płytkiej wodzie już można je spotkać, bo tak naprawdę na 2-3 metrach już można spotkać pierwsze płaszczki. Teraz zaczyna nam się, nazwijmy to nasza zima. Ja wiem, że dla Was to jest abstrakcja, ale zaczyna się Dzisiaj mamy 28 stopni. No to już jest nasza zima. I zaczynają przypływać właśnie nasze angel sharki, nie? I one tak naprawdę od grudnia tak właśnie do marca są właśnie spotykane i teraz jest też taki fajny event co roku z początkiem grudnia między 6 a 8 liczymy je. Dlatego, że Już któryś raz będziecie liczyć, tak, nie? Jako dokładnie, centrum co roku nurkowe. już faktycznie chyba 5. rok będziemy brali udział w tej akcji, dlatego że niestety z każdym rokiem jest ich coraz mniej, one są pod ochroną, są gatunkiem niestety wymierającym, więc to jest troszeczkę smutne. Ja tylko dodam, że jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie rzeczywiście mamy bardzo duże prawdopodobieństwo spotkania angel sharka pod wodą w czasie nurkowania, jeżeli nie za dnia, to przynajmniej w nocy. Dokładnie, nie? A więc jeżeli macie ochotę poznać naszego rekina aniołego, zapraszamy właśnie jesienią, zimą, kiedy jest największe prawdopodobieństwo je spotkać. Latem bardzo rzadko, ale też się udaje. No plus oczywiście standardowe zwierzaki, czyli mureny, grupery, Barakudy, cuttlefish, czyli... dokładnie. No barakut to... Jest mnóstwo, tak. Zimą są przepiękne, duże ławice. Latem są takie fajne, malutkie, teraz są dość dużo większe, przepływają też bardzo duże osobniki, no bo one Nawet tutaj... widziałem jedną barakudę żółtą płetwą. Tak, to widzieliśmy pierwszego dnia nurkowego, nie? Dzisiaj były 3 tuńczyki. Tak, były, bo nasze bonitka tak zwane były, nie? Więc tego Ale życia też naprawdę... jackfish się zdarzają. Tak, w zeszłym tygodniu spotkaliśmy ich nawet dość dużo, więc przy odrobinie szczęścia idzie je spotkać i to fajnie wygląda, dlatego że jak jacki polują, to te wszystkie ryby, które widzieliśmy na dole, pięknie uciekają na ścianę i to super rewelacyjnie wygląda, jak taki popłoch, taka fala tych ryb płynie na nas. A z mniejszych zwierzątek? Z mniejszych zwierzątek mamy bardzo dużo sardynek, sam widziałeś, tak zwane bukasy nasze tutejsze, więc tych ryb mniejszych też jest naprawdę dużo. Tych kolorowych, tak zwanych rainbow fish też jest bardzo dużo, więc naprawdę jest. A ślimaki? Ślimaki bardzo dużo zimą. One latem za ciepłą wodą nie przepadają, ale zimą już ich bardzo dużo można spotkać. Najmniejszy taki 2-3 cm to flawelinka, moja ulubiona. Dominika dzisiaj miała szczęście znaleźć, więc była szczęśliwa. Więc jak ślimaczki, to zdecydowanie zimą. Albo w lecie na nocnym. To No a wtedy wczoraj widzieliśmy malutkie montewki. tak, teraz jest sezon właśnie, że montwy są malutkie, takie 2-3 cm. Miałeś przyjemność porobić im zdjęcia. Więc teraz jest sezon tak zwanych mątw i też malutkich ośmiornic, ale to dopiero na nocnym. No i powiedzmy sobie szczerze,
Są tutaj koniki morskie. Są, na Flamingo rzadko spotykamy, ale w Puerto del Carmen jest ich dość dużo i można je w kilku fajnych miejscach spotkać. Okej, bardzo dziękuję. A proszę Cię uprzejmie, Wojtku. Jesteśmy w pięknym centrum nurkowym Bonito Diving Lanzarote. Dyrektor Filip, Dzień dobry, witam serdecznie. Filip Biegała, dodajmy. Dziękuję. Jest już chwilę na Lanzarocie. 7 lat na 7 samym lat. Lanzarocie, na Wyspach Kanaryjskich. 16, 17, jakoś tak będzie gdzieś, no. Czyli wie, jak smakuje rum tutejszy. Wiem. Mamy sytuację, przyjeżdża rodzinka i część nie nurkuje. Albo jest nurek, którego boli ucho. Macie jakąś propozycję dla niego? No mamy jedną z nich, na przykład, o, proszę bardzo, mamy tutaj 2 suple, więc jak ktoś ma ochotę, plaża jest zaraz obok, więc na plecy, na plażę i może sobie popływać na przykład na takiej deseczce. Snorkeling też ewentualnie, ucho można zabezpieczyć, mamy piękne miejsce do snorkelingu, więc tak naprawdę też snorkeling też wchodzi w rachubę, mimo że boli ucho, możemy je zabezpieczyć, Jasne. tak? I nie jest to jakiś problem. Czyli Także jest są możliwości. są możliwości, oczywiście, że tak, zaopiekujemy się każdym, nawet tym. A co powiesz o tym, bo to jest nowa rzecz u Was. Tak, no bo jak widzicie, jak wiecie, Ja słyszałem, że to są Twoje rybki. no moje, są to nasze rybki tak naprawdę. Znaczy, okej, mogą być moje. Kasi jest tam zwierzak w drugim pomieszczeniu. Rybki, jest to nowa rzecz, więc rybek jeszcze jest niewiele. Akwarium się dopiero szykuje na przyjęcie nowych gości. Ale tak, chcemy gdzieś, żeby nasze centrum nurkowe generalnie jest takim, no już Kasia chyba wspominała Rodzinne. o tym, rodzinnym centrum. Tak, No przyjacielskie, więc nie chcemy nastawiacie też, się na duże grupy. żeby nasi goście czuli się też, jak Kasia też mówiła, jak w domu, więc staramy się tak troszeczkę zaaranżować nasze miejsce, żeby no, ludzie czuli się wygodnie, tak? Komfortowo. Dla niektórych nurkowanie, przynajmniej tych, którzy nurkują pierwszy raz, jest dodatkowym stresem, no więc takie różne akcenty, prawda? A jest Uspokajają tutaj trochę troszeczkę. osób zainteresowanych intro. Jest dużo, Tu jesteśmy naprawdę. już parę dni, to Codziennie coś się dzieje, codziennie mamy A biorąc- jakieś grupy nurkowe, więc dużo intro, no więc chcemy, żeby się czuli jak najswobodniej u nas. A biorąc, Filip, pod uwagę aspekty techniczne, z jakich butli korzystają nurkowie, którzy tu przyjeżdżają? U nas z reguły korzystamy z butli 10-litrowych, są to butle stalowe, ale proszę się nie martwić, bo mamy możliwość nabijania je do 300 atmosfer, 300 barów, więc jak ktoś potrzebuje więcej gazu na plecach, więc możemy mu nabić butlę do 300 atmosfer, więc będzie się czuł, jakby miał 15-litrową butlę na plecach. Super. A w ogóle sprzęt? Automaty, pianki i tak dalej? Bo macie generalnie nowy sprzęt. Mamy nowy sprzęt, więc korzystamy ze sprzętu Cressy, korzystamy ze sprzętu Maresa i korzystamy ze sprzętu Scuba Pro. Jestem przeszkolony też w serwisie tych sprzętów. No jestem odpowiedzialny generalnie za cały sprzęt w centrum, za wszystkie te mechaniczne, powiedzmy, rzeczy. Ale nie serwisujecie, nie? No sensie, sobie że- serwisujemy, wiadomo, No, tak, no to nasze wiadomo. tutaj w naszym tutaj kręgu sobie serwisujemy. Jeżeli ktoś do nas przyjedzie ze swoim sprzętem, no i ma jakieś tam drobne kłopoty, no to jesteśmy w stanie też mu pomóc i naprawić mu taki sprzęt, tak, jeżeli oczywiście będziemy w stanie. Sprężarki macie dwie. Sprężarki mamy dwie, są to sprężarki Coltree, no są przystosowane do nabijania butli do 300 atmosfer. No i wiem, że dbacie mocno o tam wymianę filtrów, oleju i tak dalej. Co 20 godzin, 25 filtry są wymieniane, co roku sprężarki są przeglądane, tak zresztą tak samo jak butle, co roku wszystkie jadą do przeglądu, co później robimy też oczywiście testy hydrostatyczne, ale generalnie tak, sprzęt jest serwisowany nawet częściej niż raz w roku. Super. Generalnie głównie nurkujecie z plaży. Głównie Macie nurkujemy dwa samochody? z plaży. Mamy 2 samochody, podróżujemy tak naprawdę po całej wyspie, gdzie jest tylko możliwość, no i warunki pogodowe odpowiadają, no bo jesteśmy na wyspie, wiesz, ten wiatr czasami się zmienia, więc w jednym miejscu akurat tego dnia warunków może nie być, ale w innym, w którym wcześniej nie było, na przykład te warunki są dobre i można wtedy nurkować. Także nie ograniczamy się do naszej plaży tutaj Flamingo, staramy się nurkować na całej wyspie. Jest możliwość też nurkowania z łodzi oczywiście, jak ktoś chce zobaczyć na przykład Muzeum Atlantico, czy jakieś tam nurkowania wrakowe chce zrobić, no to wtedy już nurkujemy z łodzi. Nie? Muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, bo udało nam się z Filipem, co jest dla mnie super ciekawostką, zanurkować w takim miejscu, w którym Filip jeszcze nie nurkował Tak, zgadza się. i okazało się, że jest... Że całkiem przyjemne miejsce, prawda? Bo w ogóle Filip jest fachowcem, tutaj muszę powiedzieć, od wyszukiwania. No tak, Angel Sharków. Po prostu widzi taki fragmencik z góry na piasku i on już wie, że tam jest rekin. No po tylu latach już tutaj nurkowania, no jest to prawie 15 lat nurkowania na Wyspach Kanaryjskich, więc całkiem sporo. No już nauczyłem się, jak rozpoznawać te miejsca, jak
odpowiednie gatunki zwierzaków, żeby je faktycznie pokazać naszym gościom, naszym nurkom. No bo ten Angel Shark tak naprawdę to nasza tutaj taka, no można powiedzieć, reprezentacyjna ryba. No, nie? super Bo sprawa. jest naprawdę piękny rekin, nie jest on jakiś nie wiadomo wielki, tam 1,5–2 metry, czasami ciutkę większe też się zdarzają. Nie jest wcale jakiś super niebezpieczny, nie trzeba się go bać. Spędza życie tak naprawdę gdzieś przy dnie zazwyczaj, więc rzadko go spotykamy, prawie nigdy gdzieś tam pływającego w toni, no chyba że jakieś przeszkody pokonuje, to wtedy tak. Ale No nam się generalnie zdarzyło teraz jednego znaleźć, który płynął, sobie... prawda? Tak, I tam gdzieś przez jakieś tam skały przepływał, ale generalnie jest to przydenny rekin, bardzo piękna ryba, majestatycznie tak płynie, prawda, powolutku. I No, wcale nie miałeś wolno. okazję, niby, że płynie powolutku, ale namachałeś się, żeby go dogonić, nie? Troszeczkę. Ale tak, piękny rekin, oprócz tego mnóstwo innych zwierzaków, no naprawdę jest na co popatrzeć. Dużo życia, bardzo dużo życia jest tutaj. To Mimo trzeba... tego, że nie mamy tutaj raf koralowych, no bo, Zresztą to na filmie będzie widać. bo Ocean Atlantycki, no ta temperatura no niestety nie sprzyja powstawaniu korali, chociaż przy głębszych nurkowaniach, już nurkowaniach technicznych, gdzieś tam poniżej 50–60 metra zdarzają się ogrody korale, czarne korale, naprawdę piękne pola korali można obejrzeć, no ale to są już nurkowania głębokie. Dla takich nurków rekreacyjnych, no na refie koralowej nie ponurkujemy. Dokładnie. Kończymy nurkowania na Lanzarote. Co jest mi bardzo przykro i smutno. Zrobiliśmy ich kilkanaście. Na szczęście się nam udało. A Bonito Diving Center, Bonito Diving Lanzarote to nie tylko nurkowania rekreacyjne i intro. Dokładnie, również też szkolimy, robimy kursy podstawowe, Federacja? SSI, Okej. ale też HSA dla osób niepełnosprawnych również. A I robimy do jakiego poziomu? aż do asystenta instruktora, ale Filip również prowadzi tutaj zajęcia z kursów decompression diving, czyli już wstęp do nurkowań technicznych, więc też i początki nurkowań technicznych też prowadzimy. I od razu uchylimy rąbka tajemnicy, że mieliśmy jednego szkolącego się u Ciebie. Nurkinię właściwie. Dokładnie i to nie pierwszy rok, Wojtku. A to o tym porozmawiamy za chwilę. Dobrze. Posłuchajcie, zdradzę Wam rąbek tajemnicy. Dominika 3 lata temu, dokładnie ze mną, zaczęła swoje tutaj pierwsze szkolenia. Zrobiła wtedy w PADI swój Open Water Dive Advance, a teraz, uwaga, wróciła do nas i zrobiła swój kolejny krok, ale tym razem już troszeczkę w innej federacji. Zrobiła w SSI-u swojego Deep Divera. Zdała. Jestem z siebie dumna. Brawo. Była z nami na 40 metrach, zaliczyła wszystkie ćwiczenia. Nie było lekko, ale dałyśmy radę, więc Dominika, moje gratulacje. Super, bardzo serdecznie dziękuję, było mi niezmiernie miło. Zawsze będę chętnie tutaj wracała, żeby poszerzyć swoje umiejętności. Kasia jest wspaniałym instruktorem, polecam każdemu. Tym bardziej, że okoliczności przyrody są tutaj tak cudowne, że naprawdę cały kurs można wykonać w bardzo fajnej atmosferze, zobaczyć ogrom życia pod wodą, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Dziękuję, Kasiu, za wszystko. Dominika, ja Tobie również, bo prowadzenie z Tobą kursu to była sama przyjemność. Dzięki.